decyzyjności, jaką posiada Andrzej Duda, mówi się w niejednoznaczny sposób. Grono publicystów pozostaje przychylne opinii, że prezydent wypełnia automatycznie niemal wszystkie polecenia centrali partii, czyli Jarosława Kaczyńskiego. Z drugiej jednak strony mówi się, że Duda nie zgadza się ze wszystkimi pomysłami PiS-u i vice versa. Dowodem na tę tezę jest zamieszanie wokół zaproponowanego przez niego referendum. Andrzej Duda zdecydowanie wyszedł przed szereg ugrupowania, z ramienia którego z sukcesem wystartował w wyborach. Jego propozycja referendum konstytucyjnego miała być inicjatywą podbudowującą jego autorytet i niezależność. Póki co, teoretycznie, wszystko idzie zgodnie z planem. Plotki o niezadowoleniu PiS-u z jego propozycji jedynie podsycają wyobrażenie o niezależności prezydenta. Okazuje się jednak, że już niebawem może on stracić wszystko. To na skutek planu, jakim miała uknąć jego partia. Andrzej Duda zaproponował referendum konstytucyjne. Teraz może tego pożałować. Choć teoretycznie, Andrzej Duda jako głowa państwa sprawuje władzę wykonawczą i pozostaje niezależny. Plotki o jego podległości woli Kaczyńskiego nie cichną i nie tracą na wiarygodności. Już jutro jego propozycją zajmie się Senat, który może najzwyczajniej ją odrzucić. Wówczas Duda będzie musiał zmierzyć się z najpoważniejszym do tej pory kryzysem wizerunkowym. Odrzucenie przez Izbę Wyższą projektu referendum nie tylko dowiedzie rozdźwięku między wolą prezydenta a rządzącą partią. Nadszarpnie również, o ile kompletnie nie zrujnuje, wyobrażeń wyborców o jego niezależności. Wówczas jego rodzima partia nie będzie musiała się wahać, proponując innego kandydata w nadciągających wyborach prezydenckich. Czy taki scenariusz jest realny? Wiele na to wskazuje. Wystarczy przyjrzeć się doniesieniom zza sejmowych kulis. Podobno PiS głosować będzie zgodnie z dyscypliną partyjną. My nie będziemy za bardzo krytykować wniosku, a prezydent jego odrzucenia, cytuje polityka PiS DGP. Dlaczego PiS-owi aż tak nie po drodze jest z projektem referendum konstytucyjnego? Czynników może być wiele, jednak tym najczęściej wymienianym pozostaje prawdopodobna, niska frekwencja przy urnach. Reakcje polityków PiS na pomysł Andrzeja Dudy w sprawie referendum konstytucyjnego są sceptyczne. Idea jest słuszna, termin nieszczęśliwy, mówią zgodnie. To jednak przykrywka, bo referendum nikt nie chce. Prawo i Sprawiedliwość obawia się niskiej frekwencji, co miałoby uderzyć w prezydenta i dalej w partię, informuje dziennik Gazeta Prawna. We wtorek wnioskiem ma zająć się Senat. Stanisław Karczewski zapowiada, że decyzja zapadnie szybko. Do głosowania ma dojść najpóźniej w środę rano. PiS zamierza zarządzić dyscyplinę partyjną. My nie będziemy za bardzo krytykować wniosku, a prezydent jego odrzucenia, mówi DGP, jeden z polityków PiS. Rzeczpospolita dodaje, że odrzucenie wniosku Dudy jest bardzo prawdopodobne. Prawo i Sprawiedliwość nie będzie chciało zaogniać konfliktu z głową państwa. A odrzucenie wniosku ma